Następne pytanie, które tutaj przyszło, to jest pytanie, czy w ogóle w tak trudnej branży jak energetyka, czy jest w ogóle stosowana sztuczna inteligencja? Cześć, Jarek Szypiński, jestem dyrektorem działu konsultingów TTMS. Konrad Wojdan, dzień dobry. Jestem dyrektorem działu badawczo-rozwojowego w firmie Transition Technologies Advanced Solutions. Czy to już jest czas, żeby ją stosować, czy miałeś już jakieś wdrożenia tam? Tak jest. W grupie kapitałowej Transition Technologies my sztuczną inteligencję w energetyce zaczęliśmy wdrażać pod koniec lat 90. Okay. Generalnie stąd wywodzą się korzenie firmy. Pierwsze zastosowania sztucznej inteligencji w energetyce dotyczą wytwarzania energii. Mówimy o elektrowniach zawodowych w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Azji. Tych wdrożeń mamy ponad 200. I mówimy, na początku wdrażaliśmy rozmyte sztuczne sieci neuronowe do optymalizacji procesu spalania w kotłach energetycznych. Potem przeszliśmy na sztuczne systemy immunologiczne właśnie do optymalizacji procesu spalania. Dzięki temu, właśnie wykorzystując zdolność do adaptacji tych systemów, czyli obecne algorytmy, które pracują w elektrowniach, one są w stanie nauczyć się, jak proces się zmienił ze względu, nie wiem, na użycie innego paliwa, wymianę urządzeń, zmianę sposobu sterowania procesem. Wyłapują te zmiany, uczą się, jak manipulacja urządzeniami w elektrowni wpływa na kluczowe parametry procesu i optymalizują, czyli co robią? Zwiększają sprawność wytwarzania energii, czyli z mniejszej ilości paliwa, na przykład węgla, są w stanie wytworzyć tą samą ilość energii oraz poprawiają wskaźniki emisyjne. Mniej po prostu emitujemy gazów do atmosfery, takich jak tlenki azotu czy tlenki węgla. O jakieś 20% redukujemy. Także i planeta Ziemia zyskuje dzięki tym algorytmom. A firma bilansuje? No bo musieli wydać jakby do tego wdrożenia. Tak, to dzięki zwiększeniu sprawności, mniejszym karom za emisję, takie rozwiązanie zwraca się od roku do 3 lat. Także uważam, że to jest dobry... Już 40 lat, rozumiem, czy tam 30 lat już działacie w tym obszarze. Tak jest, ale to jest jeden z elementów. Taki kocioł energetyczny możemy sobie wyobrazić jako takie wielkie ognisko, gdzie możemy dmuchnąć z lewej, dmuchnąć z prawej, dorzucić patyczka z prawej i kłodę wsadzić pod spód. Tak? I tutaj też zajmujemy się tak naprawdę optymalną dystrybucją paliwa i powietrza. Kontrolujemy system sztucznej inteligencji autonomicznie steruje około 100 urządzeń, więc to już to nie są przelewki. Te modele... Już nikt manualnie nie jest w stanie to zrobić sprawnie. To są modele tworzone w locie, które tutaj nie ma miejsca na pomyłkę, tak? Bo jak się pomylimy, to możemy doprowadzić wręcz do katastrofy. Dlatego te nasze rozwiązania są super bezpieczne. Dodatkowo, jak już wiemy, jak sterować pojedynczym kotłem, to możemy też zastosować sztuczną inteligencję do ekonomicznego rozdziału obciążeń. To jest pytanie, które kotły w elektrowni, czy bardziej elektrociepłowni powinny pracować, które turbiny, w jaki sposób wykorzystać te zasoby, które mamy. To już jest takie zadanie wyższego poziomu i tu też sztuczna inteligencja modeluje nam, tworzy modele predykcyjne urządzeń, algorytmy optymalizacji, podejmują decyzje. Ale możemy iść już wyżej, jak już mamy optymalnie działającą elektrociepłownię, to przechodzimy do dystrybucji, tak? Czyli już wspominałem o tym projekcie dla warszawskiej sieci ciepłowniczej, tu możemy decydować, z którego źródła, ile w tym przypadku ciepła brać, jak optymalnie wykorzystać naszą flotę jednostek wytwórczych oraz właśnie jak optymalizować samą dystrybucję. Więc to też robimy. Stosujemy sztuczną inteligencję także przy handlu energią, do tego, żeby prognozować zapotrzebowanie na energię, na gaz, na ciepło, na chłód, bo też zajmujemy się optymalizacją wytwarzania i dystrybucji chłodu. Także od samego tego dołu, od wytwarzania, aż właśnie po procesy biznesowe związane z handlem energią.
No energia to nie tylko taka energia elektryczna, no także ciepło właśnie, to także gaz, gdzie optymalizujemy największe w Europie magazyny gazu. Tutaj też sztuczna inteligencja pomaga robić to w sposób optymalny, czyli raz, że przyjazny dla portfela klienta, no bo płaci mniej za chociażby pompowanie gazu pod ziemię za pomocą kompresorów, ale także dla planety. Bo przy okazji emitujemy mniej szkodliwych związków do atmosfery. Tak, i teraz przypomniało mi się nasze spotkanie z potencjalnym partnerem biznesowym, bo rozmawiamy na temat magazynów energii. I tutaj jest temat bardzo taki na topie teraz, no bo mamy dużą ilość prosumentów, którzy wytwarzają na przykład z solarów energię elektryczną. W czasie dnia, w porze letniej nie ma gdzie jej konsumować, tak? No bo nie palimy świateł, bo jest dzień, nie produkujemy energii cieplnej, no bo jest ciepło, więc nie mamy gdzie jej służyć. No i teraz możemy magazynować i oddawać na przykład w nocy, tak? Kiedy te ceny, bo zmieniają się też stawki, mają być zmienne stawki na rynku handlu energii, czyli opłaca nam się w dzień zebrać, a w nocy oddać, prawda? Ale z drugiej strony nie chciałbym oddawać wszystkiego. W nocy magazynować, tak? Tak, ale nie chciałbym oddawać wszystkiego, bo jak będzie przerwa w dostawie prądu, a jestem gdzieś daleko na wsi, nie mam innego źródła energii, to chciałbym jednak móc pracować następnego dnia. Więc pewnie te wszystkie rzeczy są na tyle skomplikowane, że pewnie człowiek manualnie tego nie dostroi, nie? Więc rozmawiamy też o modelu, który by to ogarnął. Znaczy, to na pewno jeszcze energetyka czeka na przełom w zakresie magazynowania energii. Tak. O takich rzeczach, o takich magazynach energii, powiedzmy większych mówimy, na przykład przy tych elektrociepłowniach, czy przy fabrykach chłodu, tam często są właśnie magazyny energii cieplnej. No i też sztuczna inteligencja potrafi decydować o tym, jak optymalnie wykorzystać ten magazyn w sposób, w jaki tutaj opowiadałeś, ale też no, siedzimy w dużym biurowcu w centrum Warszawy. W najwyższym biurowcu w Unii Europejskiej, chciałem zauważyć, taka propozycja. Nawet, no to tak. No i w tego typu biurowcach również stosujemy sztuczną inteligencję do tego, żeby optymalnie wykorzystywać energię. Znaczy w tym momencie ja przynajmniej odczuwam komfort cieplny, jest mi akurat, tak, ale pytanie, czy mogłabym mieć akurat taniej. To znaczy, czy ten komfort cieplny jestem w stanie uzyskać przy niższym zapotrzebowaniu na energię, przy mniejszej produkcji chłodu, przy mniejszym nawiewie. I tu sztuczna inteligencja pomaga identyfikować, czy przypadkiem część energii nie jest marnotrawiona, poprzez estymowanie, gdzie są ludzie, ile potrzebują tej energii i optymalne sterowanie budynkiem, tak właśnie, żeby wpływać na pracę agregatów chłodniczych czy na nawiew, po to, żeby utrzymać ten komfort. A zmniejszyć transmisję CO2. Tak, być znowu Także pytałeś się wcześniej o to, czy to jest etyczne, żeby wykorzystywać procesory, które generować zużycie prądu. Które zużywają energię. No, jeżeli dzięki temu zmniejszamy znacznie ilość energii, to możemy mieć dodatki dla planety lepiej.